Witajcie w mojej kuchni późno wieczorową, wcześnie nocną porą. Ale taki okres przedświąteczny, roboty mnóstwo, roboty w domu, takiej, jak to się mówi, przy obejściu, roboty związanej właśnie z realizacją też Waszych zamówień w naszym sklepie, bo to idą święta i wyroby domowe trzeba robić. Także zawędliny się mogę wziąć dopiero wtedy, kiedy mam wolne. Zresztą rzadko rękawiczek używam, ale dzisiaj muszę, bo właśnie różnego rodzaju prac, zwłaszcza domowych, było tyle, że dłonie się poraniły, więc teraz kontakt z mięsem i solą na poranione dłonie to nie najlepszy pomysł. Dlatego też rękawiczki. Co dzisiaj będę działał? Jeszcze jedną kiełbaskę, którą wykonuję na ten okres świąteczno-sylwestrowy. Mam ją nadzieję trochę podsuszyć i w wersji takiej podsuszonej już skonsumować. Też dość prosta w wykonaniu. Składniki już podaję. Tutaj mam na stole 3 kg łopatki i to mięsko, jak widać, ma trochę tłustego na wierzchu, ma też z drugiej strony też podobne wstawki. Trochę za maszyście to poodkrawam, tak żeby około 1/3 ogólnej tej masy, czyli z kilogram takich okrawków uzyskać i to zmielę na najdrobniejszym oczku. Pozostałe mięsko najprawdopodobniej w całości zmielę na oczku 8 mm. No chyba że trafią się jakieś ładne kawałki mięsa, to może zostawię i puszczę na szarpaku. Ale generalne założenie podstawowe jest takie, że 1/3 drobno, 2/3 na 8. I jak się trochę ładnego mięska znajdzie, to można grubiej, bo grubsze mięsko to ja mam tutaj, jest w tym pudełeczku i jest to szynka z dzika. Zajęłem się nią trochę wcześniej, bo dostałem ją w wersji zamrożonej, więc musiała się rozmrozić. Zresztą zobaczcie. Zdobyłem 1 kg szynki z dzika. Powoli rozmrażałem i pokroiłem w taką kostkę. I dodałem 17 g soli peklującej. Więc będzie to taka kiełbasa podsuszana, świąteczna, z dziczyzną, z kawałkami dziczyzny w środku. Więc to mięsko wrzucę zaraz tutaj na dół. Wcześniej pookrawam łopatkę. Wymieszam z przyprawami. No i teraz tak, tutaj już sól peklująca jest, więc tego nie uwzględniałem. Biorę tylko tą masę. 50 g soli i jest to u mnie pół na pół zwykła i peklująca. Z przyprawami też chciałem dość bogato, ale żeby to pasowało charakterem do tych właśnie, dziczyzna ma charakterystyczny zapach i charakterystyczny smak. Nie chciałem go tu stłumić, a chciałem go podkreślić, więc oprócz soli, o której wspomniałem, mam tutaj tak, może od najmniejszych ilości, pół łyżeczki cukru, pół łyżeczki mielonego jałowca i pół łyżeczki angielskiego ziela. Do tego po łyżeczce ostrej papryki i czosnku, ale czosnku suszonego. On ma trochę łagodniejszy charakter niż czosnek naturalny i dlatego jego tutaj dałem. Chciałem, żeby była ta nuta, ale żeby nie była zbyt mocna. No oczywiście tymianek tu się też musiał znaleźć w ilości 1 łyżeczki, bo ten aromat jest bardzo charakterystyczny, tak samo zresztą jak jałowcowy. 3 łyżeczki pieprzu czarnego, mielonego. I to wszystko. Mam tu jeszcze szklankę wody przygotowanej, ostudzonej, którą po wymieszaniu z przyprawami dodam do wyrabiania. Powinno wystarczyć, jakby nie, to mogę trochę dolać, ale zobaczymy, jak to się będzie, ile mięso przyjmie.
Będę to nadziewał w kiełbasy 65 mm, tylko że zwykle używam do tego celu osłonek białkowych. Tym razem wypróbujemy osłonki naturalne 65 suszone. Już kiedyś setkę do szynkowara co prawda używałem, na kiełbasę jeszcze nie, ale też kiedyś sprawdzę. A teraz 60 suszone, 65 mm naturalne będą miały okazję sprawdzić przy tej produkcji. Także jak to skończę, wymieszam, wyrobię, zainstaluję nadziewarkę, namoczę te osłonki, je tam wybitnie długo moczyć nie trzeba. I co dalej? Napełnię kiełbasy. Jak wspomniałem, godziny nocne, do rana w chłodnej spiżarni będzie się osadzało i osuszało, a rano wrzucę to do wędzarni, dosuszę, podgrzeję i rozpocznę proces wędzenia. I co dalej? Zobaczycie. Nie będę teraz więcej gadał. Czas się brać za robotę, bo godzina już naprawdę późna, a spać kiedyś trzeba. Także działam. Rozdzieram mięso na czystą łopatkę i okrawki, które zmielę na drobno. Lepsze mięsko zmielę na sitko 8 mm. Dodaję oczywiście do tego wcześniej pokrojoną dziczyznę. Przyprawiam, mieszam i wyrabiam do czasu uzyskania kleistej masy. Jelita suszone moczę w letniej, lekko osolonej wodzie. Wychodzą mi całkiem spore batony. Nakłuwam, wieszam do osadzenia i osuszenia. Dzień następny. Krótka zima kończy się roztopami. Kiełbasy wieszam w wędzarni, dosuszam i rozgrzewam w 60 stopniach. Po około 30 minutach zaczynam wędzenie w tej samej temperaturze. Drewno, śliwa z bukiem. Po około 3 godzinach wędzenia mam kolor. W jeden z batonów wbijam sondę termometru. Tyle jest teraz w kiełbasie.
Koniec wędzenia. Temperaturę podnoszę na 100 stopni. Dla osłonki białkowej byłaby to za wysoka temperatura. Siedząc w domu obserwuję, jak rośnie temperatura. Tu mógłbym kończyć, ale lekko obniżam temperaturę w wędzarni, a wewnętrzną temperaturę w kiełbasie podciągam do 67. Gotowe. Kiełbaska ma już kilka dni. 2 doby w temperaturze pokojowej podsychała. Potem 2 doby w chłodnej spiżarni. I tak wygląda w tej chwili. Fajnie pachnie. Wygląd jest prawie taki, jakbym chciał, bo jeszcze musi trochę podeschnąć, ale ja do świąt jeszcze mam kilka dni. Oczywiście film się ukaże chyba w piątek. Tak, o ile dobrze pamiętam. I znowu będę miał komentarze, że piątek przed świętami ja mięcho jem. Tak. Film się ukaże w piątek. Ja to robię parę dni wcześniej. Czas zajrzeć do środka. Co mi z tego wyszło? Proszę bardzo. Są jakieś mikrowtrącenia galaretki. Są duże, właśnie te duże kawałki, które widać. To jest dziczyzna. Pachnie świetnie. Ukroję parę plasterków. To też chciałem sprawdzić, trochę się pomocowałem, jak będzie schodziła ta naturalna osłonka. Białkowa różnie, w zależności od tego, jak się tam zakończy. Jest na to sposób, jak źle schodzi, to można sobie to poprawić, albo lekko ją nawilżyć, na przykład przelać wrzątkiem, jeżeli w ogóle nie chce schodzić i rwie. Albo dobre efekty też daje bezpośrednio po wędzeniu, na chwilę wrzucenie pod zimną wodę czy po parzeniu, po to, żeby tam się ta struktura nie związała tak mocno. Niemniej ta naturalna, suszona, bo to nie jest osłonka białkowa, przypominam, to jest jelito naturalne, suszone, jest cholernie mocne. Szarpałem się z tym i ściągnąłem w całości, nie schodziło po kawałku. Tak pachnie, że muszę spróbować. Jest bogato. Jest bogato i jest bardzo smacznie. Tak. Jak jeszcze podeschnie, to będzie jeszcze lepiej. Mam tego kilka pętek. Zobaczymy, ile tego na święta pójdzie. Jak coś zostanie, to myślę, że może powisieć w chłodnej spiżarni i ze 2-3 tygodnie nic temu nie będzie. Na pewno im bardziej, im szybciej będzie skład, tym dłużej będzie można ją przetrzymać. Nie jest to wędlina dojrzewająca, która z natury byłaby na kilka miesięcy, ale jak ją szybko podsuszę, to kilka tygodni spokojnie można ją spożywać.
No ale przy tym smaku nie sądzę. Wydaje mi się, że jeżeli przetrwa cokolwiek święta, to będzie dobrze. Smacznie, pysznie. Dobra. Pora poranna. Ja sobie z tego dzisiaj zrobię śniadanko. Dam też spróbować domownikom, bo oczywiście też czekają. I no co, skoro film się okazuje przed świętami, to wszystkiego najlepszego z okazji świąt. Niech Wam się wiedzie. Niech przyszły rok będzie lepszy od tego, który minął. Życzę Wam dużo szczęścia, dużo radości i dużo zdrowia. A ja jeszcze ukroję parę plasterków, zrobię jakieś zdjęcie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Nie wiem, czy jeszcze w tym roku, czy to już... Chyba w tym roku jeszcze się gdzieś tam przed Sylwestrem zobaczymy. Na razie, hej! Zapraszam do zakupów w naszym sklepie. Obsługujemy zamówienia krajowe i zagraniczne. W naszej ofercie są sprawdzone wędzarnie i generatory dymu, szynkowary do robienia pysznych domowych wędlin, butelki, balony i prasy do wina, różne surowce do piwa, kapsle i kapslownice. Poza tym ruszty, kociołki, siatki, sznurki. Tylko u nas unikatowe i limitowane koszulki, wiele książek dla pasjonatów wędlin i innych wyrobów domowych. Serdecznie zapraszam.